Ach, witam, witam. Słońce wkroczyło nareszcie do znaku lwa. 22 lipiec 2025 rok, godzina 15:31. I mamy znak, z którego właściwie każdy z nas urodził się w jakimś dniu, bo tam jest jego słońce. Więc wydawałoby się, że słońce jest naczelne i jest w pewnym sensie naczelnym znakiem. Pod tym względem, że właśnie teraz czekamy na nów. I nów jest najważniejszy, bo wtedy księżyc ze słońcem się spotyka, ale to za parę dni. Dokładnie w czwartek, ale wieczorem, ale ten nów jest właściwie w piątek. I tego trzeba przestrzegać. No cóż, lew, władca czy całego zodiaku, trudno powiedzieć. Ale nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, że 22 sierpnia właśnie odejdzie już i wejdzie słońce do znaku Panny. A co przez ten czas? Troszeczkę się zagmatwałem, ale to dlatego, że lew jest właśnie taki. Lew jest pyszny. Lew jest bardzo ważny. On i tylko ja tutaj Panem. Władcą. Najlepiej absolutnym. A dlaczego by nie? Tak właśnie wygląda kosmogram. Przyjrzyjcie się. Jest bardzo interesujący. No cóż, ascendent tym razem na Warszawę wypadł w Skorpionie. Ciekawe. Muszę wam powiedzieć, że teraz właśnie ten lew, który jest i rozpocznie się od tego nowiu, będzie bardzo, w ogóle to jest niebezpieczny znak i czyhają na nas niebezpieczeństwa. Jakie? No właśnie teraz do nowiu możemy się pozbyć tych wszystkich wad, które mamy, ale nie tylko wad, ale i także te osoby, które nam przeszkadzają w życiu. Możemy je zniwelować ze swojego otoczenia, czy wyrównać ten teren i zrobić go takim, jakim chcemy. To jest właśnie najważniejsza cecha tego lwa, bo inaczej byśmy nie mogli tego zrobić, bo nie mamy jak podejść, nie mamy jak to zrobić, a w tej chwili właśnie możemy tutaj i poprosić Wszechświat, żeby nam dał tą perspektywę swobody i przede wszystkim pragnień. Tych pragnień, które tak bardzo chcemy je mieć. To właśnie teraz jest czas czystości, przejrzystości i robienia tego wszystkiego, co chcemy, żeby nasze serce już nie miało żadnych problemów, żebyśmy nie mieli tego zawału, tego fragmentu życia, które najbardziej się obawiamy. O rany! No właśnie, żeby tego nie było w tej chwili przez medytację, kontemplację, modlitwę, czy też przez zapomnienie. A możemy to zrobić i usunąć z tego wszystkiego tych wszystkich, których nie chcemy ich, po co nam oni. Oni są dla nas w założeniu w pewnym sensie wrogami. I to jest właśnie ten dobry moment na roztropne przeanalizowanie, kto kim jest w naszym życiu, jaką spełnia rolę, jaką spełnia w tej chwili dziedzinę, w której nie możemy się odnaleźć. Bo najważniejsze, żebyśmy umieli, żebyśmy mogli stworzyć to, co chcemy, to w jaki chcemy być wolni, po prostu władcami siebie. Proste.
Być władcą siebie jest najważniejsze, po to, że to jest ten moment, który jest najważniejszy. I ten najważniejszy moment właśnie pokazuje nam ten fragment naszego życia. By się wydawało, że nie jest tak, a jednak jest. Lew jest pyszny. Lew, jeżeli to jest ten samiec, jest sam. Ma kilkanaście samic, ale on idzie z daleka, on się tylko przygląda. Samice się same rządzą. One wiedzą, co mają robić, jak mają wychowywać, jak mają postępować. A lew jest dumny, że to jest jego stado. I też tak potrzeba postępować w naszym życiu. Być gdzieś z daleka, być tym szefem, być tą osobą nieugiętą, a jednak dążącą do celu stada. Pamiętajcie jeszcze o jednym, że jeżeli lew umiera, umierają wszystkie szczeniaki jego, całe jego potomstwo. Zostają tylko samice. I samice nowemu lwu są posłuszne, bo on jest znowuż władcą. I pamiętajcie o tym, że w tym momencie walczycie o siebie. Jesteście fragmentem tego wszystkiego, co nazywamy byciem. Byciem i najważniejszą rzeczą, jaka jest. Jestem sam dla siebie. I nikt nie może w tym przeszkodzić. Twoja jaźń, czyli to, co nazywamy Apollem. Apollo, bo to Apollo reprezentuje przecież Słońce w naszej greckiej nomenklaturze. Apollo jest piękny. Apollo ma w pewnym sensie nawet możliwości pewne. Jest w gruncie rzeczy uwielbiany za swoją fizjonomię, ale nie tylko. Za posiadanie tego wszystkiego, co byś chciał mieć. I stań się właśnie nim. I spójrz, znajdź tego swojego przyjaciela, Merkurego, który zawsze będzie przed tobą i zawsze będzie za tobą, w zależności od sytuacji. I to jest najważniejsze, żeby mieć kogoś, kto da, ale co przeżyjesz, to przeżyjesz. Ale to już przeczytasz w mitologii. Greckiej oczywiście. Albo Paradowskiego, albo kogoś innego. No cóż, jesteśmy właśnie w tym lwie. I ten lew daje nam tą swobodę. Bo każdy z nas, mimo to, że rodzimy się, mówiłem o tym, w różnych miesiącach, ale słońce, właśnie ten Apollo wyznacza ten moment. Jesteśmy. I z tym ja trzeba być. Ja jestem. Kim jestem? Do czego dążę? Jak chcę to zrobić? Jak chcę? Ja chcę. Ale co chcę? Chcę tylko żyć, być, istnieć? Czy to jest najważniejsze, czy to jest najpiękniejsze, czy są jeszcze ważniejsze sprawy, jakie są w tym naszym życiu? Po co one są, czy to pytanie, kim jestem, dokąd dążę, jakim mam być? I jak wyredukować to wszystko i przede wszystkim nazwijmy to zło. I właśnie teraz do tego nowiu mamy szansę pozbyć się tego wszystkiego i wkroczyć ze swoim słońcem, czy być tak jak Apollo. Mieć swojego wiernego przyjaciela Merkurego i zastanawiać się nad tym, co dalej. A co dalej, to co wymyślisz. Tylko myśl. I myśl pozytywnie, bo jeżeli będziesz myślał negatywnie, staniesz się nieznośny. Pamiętaj o tym, że wtedy nie będziesz tym lwem wielkim, tym sfinksem. Prawdopodobnie o twarzy kobiety. Pamiętaj o tym, o jednej rzeczy, że najważniejszą historią jest to, by być sobą. A sobą być
to być z Tobą. A to, co zawsze powtarza, zespół jest zawsze łatwiej, ale 2 lwy? A dlaczego nie? 3 lwy? Też. Bo każdy jest z nas i dlatego też są te kłótnie i zwady czasami. Czasami z tego pazura ktoś nas albo my kogoś. I to jest ten moment, kiedy powinniśmy się tego pozbyć. Bo inaczej po prostu nic się nie stanie. Ale nie będzie tak, jak byśmy chcieli. I tu jest mora. Chcemy, a nie dostajemy. Marzymy o czymś, a to odchodzi. Dlaczego? Bo to jest Twoja wina. Nie odrobiłeś lekcji. I nie miej pretensji do nikogo. To jest ten czas lwa, ale do nowy, który będzie tym lwem prawdziwym, a potem już będziesz następny etap naszego funkcjonowania, a w gruncie rzeczy życia, a w gruncie rzeczy bycia lwem. A przecież jeżeli w ogóle możemy o czymś marzyć, to tylko o tym. Wyobrażasz sobie, jak fantastycznie jest, jak pięknie, jakie jest życie, które warto w ten sposób przeżyć? To właśnie lew, to ten czas, tego lwa. I nie daj się. No cóż, zapraszam Cię o 21:00 każdego dnia. Prowadzę live na żywo. Lada moment też ruszy zupełnie nowe przedsięwzięcie. I to wszystko przed nami, bo lew jest. I kiedy? Zobaczymy. Będziemy się starać, przynajmniej ja. I będę marzył o tym, żeby to wszystko zrealizować. To wszystko po to, żeby zrealizować swój plan i każdy z nas ma ten swój plan. Każdy ma swój horoskop i każdy ma swoje życie. Ale ten okres lwa jest właśnie jedynym okresem, kiedy możemy ustabilizować siebie i nauczyć się siebie, co jest największym sukcesem w tym wszystkim. Jaki on będzie, jaki on jest, będę opowiadał w poszczególnych filmach przez cały ten okres do 22 sierpnia. I wtedy króluje właśnie nasz lew. Każdy lew jest inny, każdy lew ma inne problemy, każdy lew ma inne poczucie wartości. Ale jedno jest wspólne. Chce być władcą, chce rządzić i musi rządzić. I będę starał się to udowodnić Wam, przede wszystkim drogim lwom, bo wszystkim lwom życzę sukcesu i życzę tego, co jest najważniejsze, najpiękniejszego okresu, żebyście zmienili swoje życie, żebyście nareszcie byli dumni z siebie. Po to tu jestem i po to mam te programy. I po to zakładam offsetkę, żeby właśnie pomóc. Każdemu z Was i z osobna, bo jesteście jedyni, jak każdy z nas. I ma tylko swoje słońce, swoje planety, swój układ. I to jest najważniejsze. A w tej chwili cóż, zdrowia, przede wszystkim szczęścia i nie dać się, nie wprowadzać się w nerwice. Wyrzucić to wszystko. Masz czas. Do kiedy? Pamiętasz. Nie będę się powtarzał. Ale pamiętaj o tym. To jest Twoje być albo nie być. Kim chcesz być? No oczywiście, że władcą. Trzymajcie się z Bogiem.